Dla wszystkich rozważających rozpoczęcie przygody z inwestowaniem XTB przygotowało wyjątkową promocję, darmową akcję na dobry początek. XTB przyznaje całkowicie bezpłatnie jedną akcję o wartości nie wyższej niż $30 każdemu nowemu klientowi, który otworzy darmowe konto i zdeponuje środki w dowolnej wysokości. Aby wziąć udział w promocji wystarczą 3 kroki. Załóż konto w XTB, wpłać depozyt w dowolnej wysokości, ciesz się z darmowej akcji na dobry początek. Zachęcam do otwarcia konta w XTB. Otwierając konto w XTB wspierasz rozwój mojego kanału. Dziękuję. Witam serdecznie dzisiaj po południu. Polacy nie chcą euro i że nie ma być recesji w Europie. To jest temat przewodni tego wpisu. Oczywiście na samym początku zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy i dawania lajków. Jeżeli uważacie, że te materiały niosą dla Was jakąś wartość, i przypominam, że dzisiaj we wtorek o godzinie 18:30 będzie na żywo ze mną spotkanie w kawiarni Agere Contra. Jest w tle adres i tematyka. Zapraszam do tego, żeby się spotkać i pogadać na temat tego, co się może wydarzyć. I oczywiście informuję, że wszystkie wykresy pobrane, by stworzyć ten wpis, pochodzą z dwóch platform, Xstation 5 i z Bloomberga. Zaczynamy. Polacy nie chcą euro i że nie ma być recesji w Europie. Dzisiaj bardzo ciekawym tematem, który pojawił się z samego rana, był najnowszy sondaż Iberisu dla Radia Z i widzicie Państwo tutaj w tle. Okazało się, że ponad 64% Polaków z nas nie chce, żeby w Polsce złotego zastąpiła waluta euro, a tylko 24,5% chce tego, żeby złotego zastąpiła waluta euro. I to jest oczywiście bardzo zbieżne z wszystkimi innymi sondażami, które na przestrzeni ostatnich wielu lat pokazywały się, że Polacy są eurosceptykami, jeżeli chodzi o przyjęcie waluty euro. I ja osobiście także należę do tego grona spośród Państwa, którzy uważają, żeby nie przyjmować waluty euro w Polsce z powodu tego, żeby nie pozbywać się ekonomicznego złotego jajka, który daje nam gigantyczną przewagę w handlu międzynarodowym. I właśnie między innymi dzięki temu, że posiadaliśmy walutę złotego, tak bardzo ładnie udało się wszystkie spowolnienia gospodarcze, jakiegoś rodzaju recesje światowe na przestrzeni wielu lat przechodzić w miarę suchą stopą. Złoty dzięki temu, że jest płynny, bardzo łatwo udaje się dostosować do tej sytuacji. Daje nam przewagę w sytuacjach trudnych, więc nie zmieniajmy złotego na euro. Więc ja jestem osobiście przeciwnikiem wchodzenia do strefy euro. Być może się to zmieni za bardzo wiele dekad, jeżeli cykle koniunkturalne się tak synchronizują, że wtedy w naturalny sposób będzie możliwość dołączenia do strefy euro, ale na chwilę obecną projekt euro wydaje się tylko być projektem politycznym. Nie wiadomo, czy on przetrwa kolejne 10 lat. Dlatego w tych sytuacjach trudnych, sytuacjach kryzysu, jakie teraz mamy na przestrzeni ostatnich 2-3 lat, mieliśmy aż 3 wielkie kryzysy, szoki. Warto posiadać walutę euro, a nie być przystosowanym, być w strefie euro, zwłaszcza, że jak pokazują dane makroekonomiczne, jak pokazują doświadczenia z ostatniego roku, posiadanie euro wcale nie chroni przed inflacją, na co najlepszym dowodem jest to, że inflacja w Estonii sięgnęła poziomu 25%, a w Polsce jest na poziomie 17% i już wyraźnie spada. Także Polacy są przeciwnikami wstępowania do strefy euro i ja jestem wśród nich. Ale też znalazłem bardzo ciekawą informację, że dziś najnowszy raport Goldman Sachsa prognozuje, że nie ma być recesji w Europie. Najnowsze prognozy tego wielkiego banku dawnego inwestycyjnego sygnalizują nam, że tutaj ekonomiści sygnalizują, że ma być zdecydowanie lepiej w gospodarce niż wcześniej zakładano. Widzimy, jaka jest rewizja względem poprzednich prognoz. Goldman Sachs prognozuje wzrost gospodarczy w następnych kwartałach, w tym kwartale i w następnym na poziomie 0,1%, ale to jest jednak wzrost, a nie jakaś recesja. No i oczywiście, kiedy posiłkować by się, to jest oczywiście bardzo dobra informacja, ale gdyby się posiłkować zachowaniem wskaźnika PMI dla sektora przemysłowego, dla strefy euro, to on bardzo ładnie zaczyna korelować z takim wskaźnikiem, gdzie mamy do czynienia z połączeniem, gdzie mamy do czynienia z analizą zachowania spółek cyklicznych względem tych, które są defensywnymi. I na przestrzeni ostatnich kilku miesięcy widzimy wzrost tych spółek cyklicznych, a to bardzo ładnie zaczyna korelować z odbiciem wskaźnika PMI. Dlatego też, jeżeli w najbliższym czasie ta korelacja cały czas się utrzyma i będziemy obserwować lepsze zachowanie spółek cyklicznych niż tych defensywnych, to możemy oczekiwać powrotu wskaźnika PMI nad 50 punktów i oczywiście to byłby jednoznaczny sygnał, że to spowolnienie gospodarcze już jest za nami. Było bardzo miękkie, że recesja była bardzo lekka, w ogóle może nie wystąpiła i że jeżeli
coś się działo negatywnego, to skończyło się to pod koniec 2022 roku. Tak by wskazywały najnowsze prognozy Goldman Sachsa, o czym widać, jeszcze raz przypomnę ten wykres w tle, prognoz dotyczących PKB dla całej strefy euro. Z bardzo ciekawych i ważnych informacji, ważnych także dla polskiej gospodarki, polskiego rynku finansowego, jest to, że wskaźnik MSCI dla indeksów giełdowych rynków Emerging Markets właśnie w momencie tworzenia tego wpisu przekracza 20% od ostatnich minimów, a to oznacza, że ten indeks już ostatecznie wchodzi w techniczną hossę i jeżeli dzisiaj zamknięcie wypadnie powyżej tego poziomu 20%, więc hossa stanie się faktem i to jeszcze bardziej będzie zwiększało prawdopodobieństwo pozytywnych scenariuszy na kolejne tygodnie i miesiące na polskich aktywach. Z kolejnych ciekawostek zwróćmy uwagę, jak bardzo zwiększa się deficyt budżetowy w Rosji i jest on wyraźnie dwukrotnie większy niż to miało miejsce w poprzednich latach. Te dane także pokazują, jaki jest wpływ wojny na sytuację budżetową tego państwa, a na następnym ciekawym wykresie, gdzie jest zaznaczona trajektoria inflacji w Stanach Zjednoczonych w latach 70., część inwestorów się zastanawia, czy teraz w trzeciej dekadzie XXI wieku nie powielimy tego, co się działo w latach 70. w Stanach Zjednoczonych. I jako że inflacja zaczyna spadać, to gdyby zachować długość i głębokość tendencji, które były obserwowane w latach 70., zwłaszcza długość trwania tego procesu dezinflacyjnego w Stanach Zjednoczonych, to on wynosił około 2,5 roku. Jeżeli inflacja w Stanach Zjednoczonych osiągnęła swoje apogeum w czerwcu 2022 roku, to wygląda na to, że do końca 2024 mielibyśmy do czynienia z tendencją dezinflacyjną, spadku inflacji w Stanach Zjednoczonych i na całym świecie, a dopiero później zacząłby się znowu nawrót tej tendencji, jaką jest inflacja w skali globalnej. No i cała dekada, którą teraz przeżywamy, powieliłaby zachowanie inflacji w latach 70., które widać właśnie na tym wskaźniku, na tym wykresie. Wyznacznikiem rynkowym, czy faktycznie inwestorzy wierzą w takie zachowanie inflacji, jest amerykańska obligacja i obligacje na całym świecie. Jako że rentowności cały czas spadają i mamy raczej pozytywne zachowanie obligacji, ceny rosną, a rentowności spadają, to jest to oczywiście bardzo dobra informacja dla ryzyka. Kolejnym ważnym wydarzeniem dla obligacji, dla amerykańskiego dolara w tym tygodniu są dane o inflacji w Stanach Zjednoczonych, które poznamy w tym tygodniu w czwartek. I prawdopodobnie konsolidacja będzie dzisiaj podczas sesji amerykańskiej na amerykańskich obligacjach, na amerykańskim dolarze i na indeksie giełdowym, na indeksach giełdowych na Wall Street, ale o tym za chwilę będziemy mówić. Amerykański dolar, jak widzimy, utrzymuje się cały czas nad poziomem 1,07 względem euro, a to jest sygnał, że raczej ma ochotę kontynuacji tendencji wzrostowej, a jak zobaczymy wskazania rynku opcyjnego dla euro-dolara, to także w terminie wygasania opcji za tydzień faworyzowane są scenariusze prowzrostowe dla euro i te spadkowe dla amerykańskiego dolara. I to także jest wyznacznik sentymentu przed tymi danymi o inflacji. Wniosek jest taki, że inwestorzy spodziewają się mocniejszego spadku inflacji niż zakładają teraz prognozy. Czy tak się stanie? W czwartek o godzinie 14:30 warto być przed monitorem i śledzić zachowania wszystkich klas aktywów na całym świecie rynków finansowych, ponieważ one zareagują na to wydarzenie, ponieważ pochodną inflacji będzie to, gdzie będą usadowione szczyty cyklu podwyżek stóp procentowych w Stanach Zjednoczonych. Amerykański dolar rentowności to także cena złota. Ona także jest na poziomach bardzo wysokich i tutaj nie widać tendencji nawet pierwszych, nawet pomruków możliwości wystąpienia korekty spadkowej, ale dla mnie na rynku surowcowym w obecnej chwili, czyli tydzień oto rozpoczęcia roku, który jest fantastyczny, zwłaszcza na rynkach Emerging Markets przeżywamy fantastyczny początek roku, wprost wymarzony, to zachowanie ceny miedzi, a cena miedzi dzisiaj nie chce spadać, nie chce wrócić poniżej tego kluczowego wsparcia, $8650, a w takiej sytuacji oczywiście ten scenariusz prowzrostowy jest zdecydowanie bardziej prawdopodobny i spodziewam się kontynuacji nawrotu tendencji wzrostowej na indeksach giełdowych na Wall Street, oczywiście jeszcze bardziej mocniejszych wzrostów indeksów giełdowych w Europie, a jeszcze mocniejszych wzrostów indeksów giełdowych na rynkach Emerging
Markets. I bardzo podobnie zachowuje się Bitcoin. Nie chce wrócić poniżej 17 000 dolarów, też to wspiera popyt na ryzyko, moim skromnym zdaniem oczywiście. A futures na indeks Standard & Poor's dzisiaj jest dość neutralny i prawdopodobnie taka będzie cała dzisiejsza sesja na przeczekanie, na doczekanie, na to, co się wydarzy w czwartek i cały czas obserwujemy relatywną lepsze zachowanie indeksu giełdowego w Niemczech, czyli indeksu DAX względem tego na Wall Street. Kącik poświęcony polskim aktywom, obserwujemy presję przeciwko dolarowi i na rzecz krajowej waluty na dolar złotym, ale to właśnie przez dolar złotego przechodzi siła teraz krajowej waluty. Obserwujemy dzisiaj korektę na polskich obligacjach. Cały czas jednak ETF na całą polską krzywą dochodowości znajduje się nad linią szyi formacji podwójne dno, a to sygnalizuje, że ta korekta jest tylko korektą, a nie jakimś odwróceniem tendencji. Natomiast z ciekawostek warto zwrócić uwagę, że te obligacje jednak odbijają od tego poziomu, który był wyznaczony jako obsunięcie, jako długość poprzedniej fali kupna polskich obligacji, która występowała w lecie 2022 roku. Około 32% miała głębokość tej korekty i teraz też w rejonie 5,80-5,90 się zatrzymujemy i prawdopodobnie także dla tego rynku kluczowe będą dane o inflacji w Stanach Zjednoczonych. Jeżeli inflacja pokaże się niższa niż zakładają prognozy, że procesy dezinflacyjne postępują szybciej niż w optymistycznych scenariuszach, to polskie obligacje złamią te wsparcie, rozpoczną następną fazę hossy, tendencji wzrostowej i możemy się pod koniec tego tygodnia znajdować zdecydowanie niżej na rentowności polskich obligacji, czyli na cenach polskich papierów. Na koniec warszawska giełda papierów wartościowych, która pokazuje znowu relatywną swoją siłę. Dzisiaj mówiłem Państwu na samym początku dzisiejszego dnia, że jeżeli euro-dolar rośnie, a giełda papierów wartościowych na Wall Street zanotowała negatywną sesję, to jednak kierowałbym się na warszawskiej giełdzie papierów wartościowych wskazaniami euro-dolara, a nie tym, co się dzieje na giełdzie papierów wartościowych na Wall Street. Dlatego też dzisiejsza sesja jest moim zdaniem optymistyczna, ponieważ w momencie tworzenia tego wpisu indeks WIG20 cały czas jest nad poziomem 1900 punktów i ma ochotę na kontynuację tendencji wzrostowej niż nawrót do tendencji spadkowej. I to by było tyle, jeżeli chodzi o ocenę rynków finansowych podczas dzisiejszej sesji, ale chciałbym jeszcze taki malutki dodatek poświęcony temu, jak tutaj w ostatnim czasie korelują się ważne rynki ze sobą. W tym wypadku ten materiał jest poświęcony rynkowi walutowemu z powodu tego, że ten materiał, który dzisiaj będę opowiadał w kawiarni Agere Contra, jest poświęcony rynkowi walutowemu, więc część ciekawych wykresów dla Państwa zamieszczam już teraz. I co ono nam mówi? Korelacja między euro-dolarem a indeksem Standard & Poor's wynosi plus 0,57, czyli jest bardzo wyraźna i korzystna. Jeżeli euro-dolar rośnie, rośnie także indeks giełdowy na Wall Street, a jeżeli euro-dolar spada, to indeks giełdowy także spada na Wall Street. Korelacja między euro-dolarem a bitcoinem wynosi też plus 0,52 niecałe, a to oznacza, że jeżeli euro-dolar rośnie, to występuje także presja na to, żeby bitcoin rósł, a jeżeli euro-dolar spada, to żeby bitcoin kontynuował tendencję spadkową. Korelacja między zachowaniem euro-dolara a złotem wynosi dokładnie plus 0,5 i to także oznacza, że jeżeli występuje presja na wzrost euro-dolara, to cena złota rośnie, a jeżeli występuje tendencja spadkowa euro-dolara, to cena złota spada. Korelacja jest naprawdę wyraźna i to dość osobliwie. Korelacja między zachowaniem euro-dolara a amerykańskimi obligacjami na rentowności wynosi minus 0,29, a to oczywiście potwierdza nasze obserwacje w czasie rzeczywistym. Jeżeli rentowności spadają, to w takiej sytuacji spada atrakcyjność amerykańskiego dolara, więc euro-dolar rośnie i odwrotnie. Jeżeli tutaj występuje tendencja wzrostowa na rentownościach amerykańskich obligacji, to rośnie atrakcyjność amerykańskiego dolara, dlatego też euro-dolar spada. Stąd też te powiązanie. Następne powiązanie na rynku walutowym to zachowanie waluty surowcowej, czyli kanadyjskiej waluty względem amerykańskiego dolara względem ropy naftowej. I ona tradycyjnie jest na poziomach zbliżonych do minus 0,6, czyli korelacja jest dość wyraźnie mocno ujemna, natomiast ten odczyt jest z powodu świąt zaburzony,
ale to widać jak na dłoni, że tutaj siła albo słabość wynikająca z zachowania ropy naftowej wpływa także na słabość albo siłę kanadyjskiej waluty. I warto to także wykorzystać w praktyce. Korelacja między euro-dolarem a indeksem WIG20 wynosi plus 0,39 i także występuje tutaj ta tendencja, która mówi o tym, że jeżeli amerykański dolar jest sprzedawany, to kapitał z całego świata szuka stopy zwrotu, a warszawska giełda papierów wartościowych jest jedną z najlepszych, żeby szukać stopy zwrotu, stąd też ta korelacja i to powiązanie. I na koniec korelacji WIG20 względem pary dolar do złotego i tutaj widzimy minusową korelację 0,46 i tu także widać, że jest ona trwale ujemna, co oznacza, że jeżeli złoty się umacnia, to rośnie indeks WIG20, a jeżeli złoty się osłabia, to występuje tendencja przeciwko indeksowi WIG20, żeby indeks giełdowy spadał. Myślę, że przynajmniej warto obserwować te powiązania międzyrynkowe przy własnych inwestycjach. I na koniec, bardzo od czasu do czasu, raz na parę miesięcy ponawiam taką analizę dotyczącą tego, czy analiza techniczna działa, czy też nie działa. I żeby zbadać i odpowiedzieć sobie na to pytanie, wykorzystuję backtesty strategii analizy technicznej, tej najbardziej popularnej. I wygląda na to, że jak zobaczymy, jak wygląda equity poszczególnych strategii względem strategii buy and hold na euro-dolarze, to widzimy, że tutaj inwestowanie względem średniej wykładniczej daje zdecydowanie lepsze rezultaty niż strategia buy and hold i w tym wypadku oczywiście po uwzględnieniu kosztów transakcyjnych mamy dowód na to, że analiza techniczna się sprawdza i że działa. Euro-dolar to pokazuje. Na funcie brytyjskim przewagę ma strategia wykorzystująca oscylator średnich kroczących, czyli kabel także pokazuje, że analiza techniczna działa. Na dolar jenie najlepsze wyniki osiągane są względem strategii Fear and Greed i także to pokazuje, że analiza techniczna działa. I na końcu na amerykańskim dolarze Australia do dolara i tu także strategia Fear and Greed daje lepsze rezultaty niż buy and hold, niż jakieś inne strategie. Dlatego też to są dowody na to, że analiza techniczna działa, warto się nią posiłkować i że warto przynajmniej monitorować, jakie są jej wskazania, żeby wiedzieć, kiedy spore grono inwestorów dokonuje transakcji i żeby być świadomym, w którą stronę oni mogą się pozycjonować. I na koniec dla euro złotego i dla dolar złotego te strategie. I wygląda na to, że na euro złotym najlepiej funkcjonuje strategia wykorzystująca właśnie oscylator średnich kroczących, a na dolar złotym wskaźnik akumulacja i dystrybucja. I to także pokazuje, że na parach związanych ze złotym działa analiza techniczna, warto ją stosować, ponieważ ona daje nam przewagę, ale ze względu na to, że w tym gąszczu różnych wskaźników analizy technicznej na niektórych parach ta daje lepsze rezultaty, a na innych inna, pokazuje tylko, że analiza techniczna także jest rodzajem sztuki. Doświadczenie, długoletnie przebywanie na rynkach finansowych, swoje własne przeżycia pozwalają nam wtedy ocenić lepiej, na którą strategię warto zwracać uwagę, która może pracować, a która nie musi pracować. No i właśnie na tym polega życie inwestora, żeby na podstawie własnego doświadczenia wykształcać w sobie ten tak zwany szósty zmysł, który nam pozwoli kierować się względem tych poziomów różnego rodzaju strategii, które będą dawały nam przewagę na rynku, które będą generowały nam dodatnie wyniki inwestycyjne. Także zachęcam do tego, żeby się zaznajamiać z analizą techniczną oraz oczywiście zachęcam wszystkich stale do zaznajamiania się z materiałami edukacyjnymi. Tam na dole link w opisie i link w komentarzu. Temat, który jest niezwykle ważny, jest taki, czy to koniec kryzysu w Europie i odpowiedź na to pytanie zachęcam do tego, żeby spróbować odnaleźć. Tam na dole link w opisie i link w komentarzu. Dziękuję za odsłuchanie tego materiału. Zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy i dawania lajków. Jeżeli uważacie, że te materiały niosą dla Was jakąś wartość, widzimy się dzisiaj o godzinie 18:30 w kawiarni Agere Contra. Tutaj w tle jest adres i temat, który będzie dzisiaj poruszony.
No i oczywiście widzimy się także i słyszymy jutro o poranku. Wszystkiego dobrego, życzę dzisiaj stopy zwrotu. Pozdrawiam.